Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na pytanie, jaka giełda kryptowalut jest najlepsza na start Waszej przygody właśnie z inwestowaniem w kryptowaluty. Zobaczycie, jakich giełd ja używam, jakie są najlepsze giełdy. Poznacie dwie podstawowe zasady, którymi warto się kierować, jeżeli chodzi o wybór giełdy kryptowalut. Zobaczycie dwie najlepsze giełdy, które ja polecam, jakie są ich wady, zalety. Zobaczycie, co warto wybrać w Polsce, czy też na rynku światowym. No i podpowiem Wam, jak wygląda weryfikacja, rejestracja, koszty. Powiem Wam troszeczkę o bezpieczeństwie, także będzie wiele fajnych, ciekawych informacji na start. Zanim przejdę do konkretów, to jeszcze zaznaczam, że w opisie filmu znajdują się wszelkie linki, jeżeli chodzi o giełdy kryptowalut oraz o wszelkiego rodzaju inne materiały. Zapraszam też serdecznie do całkowicie darmowego kursu kryptowalut, gdzie pokazuję, jak korzystać z tych giełd oraz gdzie przedstawiam wszelkiego rodzaju podstawy odnośnie właśnie inwestowania w kryptowaluty. Nie będę tutaj robił takiego wprowadzenia, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, ponieważ to robię w darmowym kursie oraz w tym filmie, do którego serdecznie Was zapraszam. Zaznaczam też, że nie jestem doradcą inwestycyjnym i wszelkie decyzje musicie podejmować samodzielnie. Pamiętajcie, że inwestowanie w kryptowaluty, otwieranie swojej firmy, czy jakiekolwiek inne decyzje to są Wasze decyzje. Ja tu się dzielę moimi przemyśleniami i chcę Was po prostu wyedukować, żebyście mogli te decyzje podejmować bardziej świadomie. Ok, ale przechodząc już do tematu, dwa podstawowe warunki, które musi spełnić według mnie dobra giełda kryptowalut. Po pierwsze jest to czas, czyli giełda, portal kryptowalut musi istnieć na rynku od dłuższego czasu, przynajmniej od kilku lat, czyli musi być to portal sprawdzony, który działa i ma się dobrze. Drugim warunkiem jest duża ilość użytkowników, czyli to świadczy o tym, że dany portal jest lubiany i używany przez wiele osób. Jeżeli połączymy te dwa warunki, czyli że giełda jest na rynku od dłuższego czasu, ma wiele użytkowników, oznacza to, że jest to miejsce godne zaufania. Podobnym przykładem może być na przykład restauracja, tak, która jeżeli istnieje od kilku lat, ma dobre opinie, tak, chodzi tam wiele osób, to jest to miejsce, w którym się raczej nie zawiedziemy. I teraz portal CoinGecko, jeden z takich największych portali, który pokazuje nam ceny kryptowalut i wiele różnych fajnych danych odnośnie kryptowalut, ma swój ranking, jeżeli chodzi o giełdy kryptowalut. I on tam uwzględnia wiele czynników, pokazuje oczywiście, ile jest użytkowników, od jakiego roku jest ta giełda na rynku, pokazuje też bardzo ważną sprawę jak wolumen obrotu i według portalu CoinGecko największą i najbardziej popularną giełdą kryptowalut na świecie jest giełda Binance. Wszelkie linki są pod filmem, przypominam. I giełda Binance jest zdecydowanie największą giełdą kryptowalut na świecie, która cieszy się według portalu CoinGecko największym zaufaniem. I ta giełda w przeciągu tylko 24 godzin, gdy nagrywam ten film, posiadała obrót, handel, tak, 23 miliardy dolarów. Ponad 23 miliardy dolarów. Jest to ogromna kwota, która świadczy o naprawdę o tym, jak duży rynek kryptowalut jest tylko na przykładzie tej giełdy, bo pamiętajmy, że mamy na świecie chyba kilkaset, jak nie więcej giełd kryptowalut. Mamy takie duże giełdy kryptowalut właśnie jak Binance, jeszcze jest Coinbase i kilka innych, które są jakby światowymi portalami. Mamy też giełdy bardziej lokalne, bym powiedział, o czym zaraz, ale w tym wypadku widzimy, jakie duże obroty ma właśnie Binance oraz liczba użytkowników to w ciągu 24 godzin 172 miliony, którzy się tam zalogowali, którzy tam coś zrobili. Także widzimy tutaj, na jakich ogromnych liczbach operujemy na świecie, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. No i przechodząc już do zestawienia naszych giełd kryptowalut, to pierwszą giełdą właśnie numer 1 będzie giełda Binance. I jest to, tak jak powiedziałem, giełda największa na świecie, która jest na rynku od 2017 roku, ma najwięcej użytkowników i ona jakby jest na podium i zdecydowanie przewyższa wszelkie inne giełdy, które są gdzieś tam za nią. Na drugim miejscu jest bodajże Coinbase, ale giełda Binance będzie według mnie najlepszym wyborem na ten moment pod kątem ilości użytkowników, jakby czasu istnienia na rynku oraz ogólnie profilu zaufania, ponieważ portal CoinGecko określa, jeżeli chodzi o zaufanie, 10 na 10 punktów daje właśnie tej giełdzie. I teraz ta giełda jest świetną giełdą dla każdego. Jest giełdą świetną dla osób zaawansowanych i dla początkujących, ponieważ posiada dużo funkcji, ale zarazem jest też dość prosta i co najważniejsze, posiada ona też polski interfejs, czyli
dla każdej osoby mieszkającej w Polsce czy mówiącej w języku polskim będzie to giełda bardzo łatwa w obsłudze, ponieważ wystarczy się tam zarejestrować. Wszystko jest po polsku, można w bardzo łatwy sposób kupić swoje kryptowaluty kartą, można zrobić przelew. Mamy tam swój oczywiście portfel, ponieważ każda giełda poza miejscem do zakupu, sprzedaży kryptowalut jest też naszym portfelem, gdzie możemy sobie trzymać kryptowaluty, bądź też waluty typu złoty czy euro. I właśnie na Binance możemy w bardzo łatwy sposób kupić, sprzedać swoje kryptowaluty, wpłacić sobie tam pieniądze, czy podpiąć kartę płatniczą. Jest to bardzo proste. Oczywiście między giełdami też możemy sobie kryptowaluty przesyłać, ponieważ giełdy są portfelami, ale jeżeli chodzi o taki stricte techniczny wybór, giełda Binance już od dłuższego czasu jest najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o właśnie zaufanie, wielkość i działanie, ponieważ jest ona już bardzo dopracowana, istnieje od dłuższego czasu i po prostu uważam, że sprawdzi się świetnie. Jeżeli chodzi o minusy giełdy Binance, to powiedziałbym, że jest ona przynajmniej na początku troszeczkę skomplikowana, albo bardziej bym powiedział, że posiada bardzo dużo opcji, ponieważ te podstawowe opcje, jeżeli chodzi o zakup, na przykład Bitcoina, przechowywanie go, wypłatę, wpłatę, jest bardzo proste, ale właśnie Binance posiada mnóstwo opcji zaawansowanych, których oczywiście nie musimy wykorzystywać, ale które gdzieś tam na początku mogą się wydać troszeczkę przerażające. Nie trzeba ich używać, można sobie tam po prostu kupić Bitcoina, Ethereum, trzymać go tam, wysłać na portfel zewnętrzny czy na inną giełdę kryptowalut i w ten sposób łatwo inwestować. Także Binance będzie świetnym wyborem, jeżeli chodzi o pierwszą giełdę kryptowalut. Drugą opcją i fajnym wyborem, jeżeli chodzi przynajmniej o Polskę, będzie giełda Zonda. To jest giełda, która zmieniła nazwę i nazywała się wcześniej BitBuy. Bardzo możliwe, że kojarzycie tą pierwszą nazwę. Jest to największa giełda, portal w Polsce, który powstał w roku 2014 w Katowicach. Jest to bardzo duża giełda w naszym rejonie, w naszej części Europy, która na swoim koncie ma już chyba myślę ponad 1 milion użytkowników, czyli bardzo dużo, jeżeli chodzi o Polskę i nasze okolice. Jest to giełda, która naprawdę sprawdzi się fajnie na początku, ponieważ po pierwsze jest naszą giełdą polską, ponieważ powstała w Polsce, chociaż została już sprzedana i bardzo się rozwija globalnie, co mnie zresztą cieszy. Ma ambicje chyba na zostanie czymś więcej niż tylko taką dużą, lokalną i największą giełdą w Polsce. Jest ona przede wszystkim bardzo prosta w obsłudze i powiedziałbym, że nawet prostsza niż Binance, ponieważ Binance jest prosty, ale posiada wiele opcji, ale Zonda jest giełdą, która dość w takiej uproszczonej formie istnieje, co jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o użytkowników początkujących. Można tam kupić oczywiście wszystkie największe kryptowaluty oraz wiele mniejszych altcoinów i co najważniejsze, Zonda oferuje możliwość operowania w złotówkach, ponieważ Binance, jeżeli chcemy sobie kupić kryptowaluty, wpłacamy tam pieniądze w postaci euro. Oczywiście możemy sobie zapłacić kartą w polskich złotych, one zostaną przewalutowane na euro, ale jeżeli chodzi o Zondę, możemy sobie tutaj wpłacić wprost złotówki z naszego konta. Jest to takie troszeczkę łatwiejsze, szczególnie na początku i dzięki temu możemy tymi złotówkami operować. Jeżeli zdecydujemy się sprzedać kryptowaluty na Zondzie, to też możemy sobie je wypłacić w złotówkach na konto. Także biorąc pod uwagę prostotę i troszeczkę taki łatwiejszy interfejs oraz polskie złote, które tutaj obowiązują, giełda Zonda wydaje się troszeczkę lepszym wyborem na początek, szczególnie dla osób mieszkających w Polsce i operujących złotówkami. Także od tego bym zaczął i założył sobie konto na Zonda, ale jeżeli chodzi o Binance, tam też sobie konto można założyć i korzystać z tych dwóch giełd jednocześnie. Ja używam, jeżeli chodzi o giełdy kryptowalut, więcej niż tych dwóch giełd kryptowalut, ponieważ mam jeszcze konto na Bitcoin.de, na Coinbase i na jeszcze kilku innych giełdach, ale jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie, ja korzystam z Zondy oraz właśnie z Binance. Na Binance nie używam żadnych skomplikowanych czy tych zaawansowanych opcji, po prostu używam prostej opcji zakupu, sprzedaży czy konwersji na przykład Bitcoina na Ethereum i w ten oto sposób bardzo łatwo możemy na przykład sobie handlować. Jeżeli posiadamy na Binance powiedzmy Bitcoina, możemy go przekonwertować na każdą inną kryptowalutę czy na euro i w ten oto sposób możemy bardzo łatwo handlować. Jeżeli chodzi o Zondę, tam mamy opcję szybkiego zakupu, tam mamy oczywiście swój portfel, gdzie posiadamy złotówki, Bitcoina oraz inne aktywa. Możemy je łatwo zamieniać w bardzo prosty sposób na różne kryptowaluty, handlować nimi, czy też wypłacać je finalnie sobie w złotówkach. Także na tych dwóch giełdach działam. Można sobie założyć konta też na innych giełdach, nie ma z tym problemu, aczkolwiek dwa takie portale całkowicie nam wystarczą i ja ich używam. Na koniec jeszcze kilka bardzo ważnych informacji, jeżeli chodzi o wybór giełdy kryptowalut. Mianowicie, jeżeli
chcecie zacząć inwestować w kryptowaluty, załóżcie sobie przynajmniej 2 konta na 2 różnych giełdach kryptowalut, czyli w tym wypadku na przykład właśnie na Zondzie czy Binance, może na jeszcze jakiejś innej, ponieważ może się zdarzyć tak, że będziecie chcieli szybko sprzedać na przykład jakąś kryptowalutę, ponieważ ich kursy zdarza się, że dość szybko idą do góry. I w takim wypadku na przykład giełda Zonda może zostać przeciążona, co się zdarzało w przeszłości, ponieważ wiele osób będzie chciało kupić bądź sprzedać, a Wy możecie nie zdążyć sprzedać po cenie, którą chcecie mieć, jeżeli chodzi o sprzedaż. Także warto mieć na przykład 2-3 konta na różnych giełdach, żeby móc na przykład szybko zareagować i sprzedać sobie kryptowalutę, którą chcemy spieniężyć i zrealizować nasz zysk. I warto też się uczyć 2-3 różnych portali, ponieważ Zonda będzie fajna na początek, kupimy tam wszystkie największe kryptowaluty, ale z czasem może będziemy chcieli inwestować w bardziej skomplikowany sposób, czy kupić sobie na przykład jakąś nową kryptowalutę, która właśnie wyszła i może jej jeszcze nie być na przykład na naszej polskiej giełdzie Zonda i trzeba będzie ją kupić właśnie na Binance. Wtedy to konto też może nam się przydać, a pamiętajcie, że założenie konta trwa często, czy jego weryfikacja dobę czy 2 doby, także jeżeli na przykład będzie jakiś z czasem nowy projekt, w który chcecie wejść, no to warto już to konto mieć, żeby skorzystać na przykład z jakichś bonusów. Kolejna sprawa to weryfikacja naszej tożsamości na giełdach kryptowalut i warto o tym wiedzieć, bo jeżeli jeszcze nie macie konta, to możecie być zdziwieni. Trzeba swoje konto zawsze zweryfikować, czyli podać skan dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, swój numer telefonu. Często nawet jeżeli weryfikujemy konto, jeżeli chodzi o wyższy poziom weryfikacji, to trzeba podać na przykład swój adres zamieszkania. Jest to całkowicie normalne i portale typu właśnie Binance, Zonda i chyba każda inna giełda kryptowalut, one działają w pewnym sensie jak banki, tak? One wymagają weryfikacji tożsamości, ponieważ jest to wymagane prawnie od nich, ale dzięki temu też jesteśmy bezpieczniejsi na tych giełdach, tak? W razie czego nie jesteśmy tam anonimowi i chodzi o bezpieczeństwo użytkowników oraz oczywiście o niestosowanie jakichś praktyk niezgodnych z prawem, które by pewnie się pojawiły, gdyby tam użytkownicy byli anonimowi. Także pamiętajcie, że weryfikacja, jeżeli chodzi o dowód osobisty, jest całkowicie normalna i zawsze trzeba to zrobić. Następna sprawa to rejestracja na giełdzie, czy też koszty, jakie obowiązują na takich giełdach. Rejestracja jest zawsze darmowa, jeżeli chodzi o te giełdy i chyba większość giełd na świecie. I koszty, jeżeli chodzi o prowadzenie konta, czy samej giełdy, tak, jeżeli chcecie tam handlować, są darmowe, tak, nie ma kosztów, jeżeli chodzi o prowadzenie, start konta i tak dalej. Giełdy zarabiają na prowizjach od sprzedaży, od handlu. Jeżeli kupujecie jakąś kryptowalutę, wymieniacie sobie te kryptowaluty, to giełdy właśnie sobie potrącają jakąś tam prowizję niewielką, jeżeli chodzi o te transakcje. Warto sobie to wcześniej sprawdzić, doczytać, żeby wiedzieć, jak to działa, ale założenie jest takie, że giełdy chcą mieć jak najwięcej użytkowników, pobierają dość niskie prowizje, także jest to całkowicie przejrzyste i warto sobie to po prostu doczytać po rejestracji. Następna sprawa to kwestie bezpieczeństwa i wiele osób ma gdzieś tam obiekcje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo właśnie na giełdach kryptowalut, czy w ogóle jeżeli chodzi o kryptowaluty. Warto o tym pamiętać, że kryptowaluty są zdecentralizowanym systemem płatności, czyli przede wszystkim jeżeli wysyłacie sobie kryptowalutę z giełdy na giełdę, czy na portfel i tak dalej, to jeżeli podacie zły klucz, zły adres portfela swojego lub czyjegoś, to kryptowaluta może przepaść. Warto się przede wszystkim wyedukować właśnie, jak działają te kryptowaluty, które chcecie kupić, tak? Jak to wszystko działa, jak ten system blockchain jest konstruowany, żeby to rozumieć. Wtedy nie popełnicie podstawowych błędów. No i warto też pamiętać o zasadach bezpieczeństwa typu, żeby nie podawać nikomu hasła, żeby zrobić sobie weryfikację dwuetapową na takiej giełdzie kryptowalut i kierować się po prostu zdrowym rozsądkiem. Podobnie jak w przypadku pieniędzy papierowych, gotówki czy obsługi konta bankowego. Wiadomo, że trzeba mieć aktualne oprogramowanie, że nie podajemy nikomu hasła i tak dalej, i tak dalej. Są to takie zasady zdroworozsądkowe, które trzeba też zachować i to w połączeniu z edukacją na temat kryptowalut sprawi, że będziecie po prostu bezpieczni. No i na koniec jeszcze raz wspomnę o ryzyku oraz edukacji, ponieważ nie inwestujcie w coś, czego nie rozumiecie, tak? Jeżeli poświęcicie odpowiednią ilość czasu na temat właśnie kryptowalut, na temat edukacji w kierunku kryptowalut, to będziecie dokładnie wiedzieli, jak te giełdy działają, jakie są prowizje, tak, jak działa Bitcoin i tak dalej. I wtedy będziecie w stanie świadomie inwestować w
kryptowaluty. Ja też dlatego inwestuję tylko w te największe kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, ponieważ jest to proste. Mam swoją prostą strategię i dzięki temu nie narażam się na niepotrzebne ryzyko. Inwestuję tylko w aktywa te pewniejsze, największe, które cechują się mniejszą zmiennością. Oczywiście z czasem, jeżeli będziecie bardzo przesiąknięci rynkiem kryptowalut, ponieważ on bardzo wciąga, ostrzegam Was, to wtedy, jeżeli się orientujecie, jak działają różne projekty, różne altcoiny, pomniejsze kryptowaluty i je rozumiecie, wtedy jak najbardziej możecie sobie inwestować w te różne mniejsze projekty i dzięki temu zarabiać więcej, ale przede wszystkim pamiętajcie, edukacja i jeszcze raz edukacja. Ja Was zapraszam serdecznie do innych moich filmów na temat kryptowalut, przede wszystkim do poradnika, który pokazuje podstawy oraz do zapisania się na darmowy kurs kryptowalut, gdzie pokazuję to wszystko na wideo, krok po kroku, całkowicie za darmo, także wszelkie linki są pod tym filmem. Zapraszam serdecznie, subskrybujcie po więcej tego typu materiałów. Wielkie dzięki, cześć!